Kiedy dziś mówi się o zagrożeniach z internetu, często opowiada się te historie tak, jakby wszystko zepsuło się nagle. Jakby przez długi czas sieć była w miarę zwyczajna, a dopiero później zalały ją algorytmy, uzależnienie, przemoc i patologia. To wygodna opowieść, ale niestety nieprawdziwa. W latach między 2010 a 2020 internet zmienił swój stan skupienia. Na początku tej dekady wciąż bywał czymś, do czego trzeba było podejść. Był w laptopie, który można było zamknąć. Pod koniec dekady był już w kieszeni, w łóżku, przy stole albo w autobusie. Korzystanie z urządzeń mobilnych przez najmłodsze dzieci szybko się upowszechniło, a badanie z 2015 roku pokazywało już, że 64% dzieci od 6 miesiąca życia do 7 roku życia korzystało z urządzeń mobilnych, a 26% miało własne urządzenie. Kiedy technologia przestaje być narzędziem i staje się tłem życia, zmienia się natura zagrożenia. Już nie chodzi tylko o to, że dziecko może wejść na złą stronę. Chodzi o to, że presja, przemoc, manipulacja i szkodliwa treść zaczynają same szukać dziecka. Jedna z najważniejszych zmian tej dekady wydarzyła się niemal po cichu. Po prostu coraz mniejsze dzieci zaczęły dostawać do ręki urządzenia, które wcześniej należały do świata dorosłych. W tym samym czasie zmieniała się sama architektura internetu. Sieć, która wcześniej częściej wymagała wpisania adresu, wejścia na forum albo samodzielnego szukania treści, zaczęła działać w logice strumienia i rekomendacji. To nie użytkownik decydował, co chce zobaczyć, a coraz częściej robił to za niego system. Badania Nastolatki 3.0 pokazywały, że internet stał się codziennością niemal wszystkich nastolatków w Polsce, a blisko 96% badanych deklarowało korzystanie z sieci każdego dnia. Platformy nie były projektowane po to, by chronić wrażliwość dziecka. Były projektowane po to, by zatrzymać użytkownika jak najdłużej. To dlatego zagrożenie przestało być ukryte gdzieś na obrzeżach internetu. Coraz częściej trafiało w centrum uwagi nie dlatego, że ktoś prowadził dziecko za rękę w ciemność, tylko po prostu dlatego, że system promował to, co najbardziej angażujące. To nie była tylko zmiana techniczna, a coś, co miało bardzo konkretne skutki. W 2017 roku świat zobaczył, jak daleko zaszła logika automatycznego podsuwania treści. Media opisywały wtedy zjawisko nazwane Elsagate. Filmy stylizowane na niewinne bajki, z bohaterami znanymi dzieciom, które zawierały sceny przemocy albo treści wyraźnie nieodpowiednie dla najmłodszych. Problem był na tyle poważny, że opisywał go The New York Times, wskazując, że takie materiały przedostawały się nawet przez filtry YouTube Kids. To był moment, w którym stało się jasne, że dziecko nie musi świadomie szukać czegoś złego. Wystarczy, że algorytm uzna coś za wystarczająco klikalne. W tej samej dekadzie obniżał się wiek wejścia dzieci w świat cyfrowy. Raport Nastolatki 3.0 pokazywał, że mediana wieku rozpoczęcia korzystania z internetu wynosiła już 7 lat. To liczba, która brzmi niegroźnie tylko wtedy, gdy myli się sprawność techniczną z dojrzałością psychiczną. Dziecko może bardzo szybko nauczyć się przesuwać ekran, instalować aplikacje i zakładać konto. To nie znaczy, że rozumie presję grupy, mechanizmy manipulacji, szantaż emocjonalny, seksualizację czy przemoc relacyjną. I właśnie tu dorośli popełnili jeden z największych błędów tej epoki. Zachwycili się tym, że dzieci są cyfrowe, że klikają szybciej, że lepiej odnajdują się w aplikacjach i że intuicyjnie wiedzą, co nacisnąć. Ale techniczna sprawność nie dawała odporności. Badanie EU Kids Online w Polsce pokazywało, że własny profil w serwisie społecznościowym miało ponad 72% badanych w wieku od 9 do 17 lat, a w grupie od 9 do 10 lat było to prawie 48%. To znaczy, że bardzo wcześnie dzieci przestawały być tylko odbiorcami treści, zaczynały wystawiać siebie na ocenę.
I właśnie tam zaczął budować się cały ekosystem podatności. Cyberprzemoc przestała być incydentem, mogła wracać wieczorem, w nocy, w weekend i w święta. Dom przestał być oczywistym schronieniem, ponieważ telefon leżał gdzieś obok. Do tego dochodziło wymuszanie zdjęć, fałszywe profile i grooming. Coraz częściej zagrożenie nie wyglądało jak obcy z ciemnej ulicy. Wyglądało jak ktoś ciepły, cierpliwy i wspierający. Ktoś, kto odpisuje od razu, że naprawdę rozumie. Choć nie zawsze. Taka pierwsza wiadomość na komunikatorze. Cześć! Lubisz małe dzieci? Mogę cię zgwałcić? Tak zapytałeś się 13-letniej dziewczynki. Tak się przywitałeś. Przepraszam. A to mnie nie przepraszam. Ale nie. Jeżeli ja ci przyznam to, co przeczytałeś. Pamiętasz takie coś? Czy nie pamiętasz? Pamiętam. No. Pamiętam, że to. Przemoc bardzo szybko wychodziła z internetu do świata realnego, a potem wracała do sieci jako widowisko. W 2017 roku w Gdańsku pobito 14-letnią dziewczynę. Ej, dobra! 5-1 dla nas, idziemy! Jest 2-0, jest 2-0. Ej, dobra, Dobra! Przywitajcie się, bo na komisariat dzwonię! Następnego dnia w internecie pojawiło się nagranie, na którym widać, jak grupa dziewcząt bije ją, ciągnie za włosy i kopie po głowie, kiedy siedzi na chodniku. To nie był już tylko hejt, komentarz czy wyzwisko. To był moment, w którym upokorzenie dziecka zostało zamienione w materiał do rozpowszechniania. Przemoc nie kończyła się na samym ataku, a dopiero zaczynała żyć własnym życiem w sieci. Ta sprawa skończyła się wyrokami, ale trudno uznać, że przyniosły one proporcjonalną odpowiedź na skalę krzywdy. W pierwszej instancji jedna z dziewczyn została skierowana do ośrodka poprawczego z zawieszeniem, 3 do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, a wobec kolejnych 3 zastosowano dozór kuratora. Wszystkie zobowiązano też do wykonania po 30 godzin prac społecznych na rzecz szkół. Po apelacji większość tych rozstrzygnięć utrzymano, a w jednym przypadku wyrok nawet złagodzono. Ale nawet jeśli formalnie zapadły kary, to w ludzkim sensie były one i tak za małe wobec tego, co naprawdę wydarzyło się tej dziewczynie. Bo tu nie chodziło wyłącznie o samo pobicie. Chodziło o upokorzenie, nagranie przemocy i wypuszczenie jej dalej w świat. O traumę, z którą ofiara mogła zostać na lata, być może na całe życie. Jeśli istnieje zjawisko, które z wyjątkową brutalnością odsłoniło logikę internetu drugiej połowy tej dekady, były nim patostreamy. W tym miejscu chcę zatrzymać się na chwilę dłużej przy jednym konkretnym zjawisku. Ta część będzie poświęcona patostreamingowi, bo uważam, że właśnie ten model wyjątkowo mocno wybił się w tamtym okresie i w bardzo brutalny sposób pokazał, w jaką stronę zaczął iść internet. Jeśli ten temat Cię nie interesuje albo po prostu nie chcesz teraz w to wchodzić, możesz przewinąć do czasu, który widzisz na ekranie. Były nim patostreamy. Nie wzięły się znikąd. Wyrosły z kultury transmisji na żywo, z let's playów, z donate'ów, z czatu reagującego w czasie rzeczywistym i z fascynacji tym, że widz może wpływać na przebieg widowiska. Ale może... Ty, mam pomysła. Robimy drunk streama na Sylwester? Kurwa. Co wy na to? Chałupę spalę, ty w Sylwester na Twitchu. Tyle, że tutaj najcenniejszym surowcem nie była już gra, ani komentarz. Nie macie, kurwa. Przysięgam na Boga, nie ma ciebie. Zamknij mordę, skurwysynie. Dla mnie nie istniejesz. No, ja gorzału nie piję. Był nim dym, awantura, upokorzenie, przemoc, pijany eksces i przekroczenie kolejnej granicy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w swoim raporcie opisywała patostreaming jako jaskrawy przykład patotreści. Materiał nadawany na żywo, zawierający wulgarny, poniżający i pełen przemocy przekaz, często nagrywany pod wpływem alkoholu lub innych środków.
Patostreaming był idealnie dopasowany do logiki platform. Mógł trwać godzinami, generować napięcie, a potem rozlewać się dalej w postaci krótkich wycinków. Raport fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pokazywał, że wśród nastolatków oglądających patotreści aż 73% oglądało właśnie shoty, czyli krótkie fragmenty patostreamów publikowane na YouTubie. To nie był folklor kilku odklejonych kanałów. Zdecydowana większość, bo 84% badanych nastolatków w wieku od 13 do 15 lat słyszała o patotreściach, a 37% deklarowało, że je oglądało. Wśród oglądających 43% miało z nimi kontakt co najmniej raz w tygodniu, a średnia częstotliwość wynosiła około 5 razy w miesiącu. Najczęstszym powodem była ciekawość. Najbardziej rozpoznawalne twarze tego świata były już wtedy bardzo dobrze znane młodym odbiorcom. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wskazywała, że wśród oglądających patotreści najczęściej rozpoznawani byli Rafatus, Rafonix, Daniel Magical i Gural. Widać to było także po skali. Serwis Wirtualne Media podawał, że Rafonix miał w momencie zamknięcia kanału przez YouTube ponad 513 000 subskrypcji. Z kolei reportaż Uwaga opisywał, że kanał Daniela Magicala subskrybowało ponad 200 000 osób, a każdy stream oglądało po kilka tysięcy widzów. Najgorsze było jednak to, że ten świat nie zarabiał mimo przemocy, upokorzenia i degradacji, ale właśnie dzięki nim. W 2019 roku Dominika Beck i Malwina Popiołek opisywały patostreaming jako zjawisko zanurzone w kulturze transmisji na żywo, w której patologiczne zachowanie przestaje być wypadkiem przy pracy, a staje się osią widowiska. Widzów bywały tysiące. Pojedyncze transmisje mogły przynosić około 2000 zł, a miesięczne zarobki najgłośniejszych patostreamerów sięgały kilkunastu tysięcy. To znaczy, że nie mówimy o kilku przypadkowych wpłatach od znudzonych widzów. Mówimy o realnym modelu biznesowym, w którym cudze upokorzenie, chaos i przemoc zostały zamienione w produkt. Im większy dym, tym większa uwaga. Im większa uwaga, tym większe pieniądze. Poddajecie się, Gerox 6 zł, Gerox tutaj podburza. 1500 zł! Kurwa, chodź to zobacz! Jedna osoba 1500 zł wysłał! Zobacz! 1000, wysłał 50 euro, nie, wysłał 530 zł, a teraz wysłał 1500 zł. Gerox, te twoje donaty to takie żarty? Co jeszcze bardziej niepokoi, część widowni nie była bierna. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wskazywała, że 18% oglądających udzielało się na czacie podczas streamu, a 5% wpłacało donaty. Jednocześnie 38% oglądających uważało, że patotreści pokazują prawdziwe życie, a 18% deklarowało, że niektórzy twórcy tego typu treści im imponują. I tutaj pojawia się jeden z najmocniejszych, najbardziej ponurych szczegółów całego zjawiska. W reportażu Uwaga z 2018 roku matka Daniela Magicala mówiła wprost, że do mieszkania przyjeżdżali ludzie z daleka, nawet z rodzinami i dziećmi. To znaczy, że dla części dorosłych ten świat nie był już alarmem, był oswojoną atrakcją. Najłatwiej byłoby dziś całą winę zrzucić na platformy, ale druga część tej historii dotyczy dorosłych, rodziców, szkół i państwa. Rodzice bardzo często widzieli urządzenie, ale nie widzieli środowiska. Smartfon bywał traktowany jak uspokajacz, nagroda albo sposób na przeczekanie. Dziecko dostawało jednak nie tylko zabawkę, dostawało dostęp do systemu, którego dorośli często sami nie rozumieli. Szkoły i instytucje także długo pozostawały spóźnione wobec skali problemu. Najwyższa Izba Kontroli alarmowała w 2017 roku, że działania służące zapobieganiu cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży były niewystarczające. Nie rozpoznano właściwie rozmiaru zagrożenia
minister edukacji narodowej nie koordynował działań w tym obszarze, a szkoły nie otrzymały jasnych i jednoznacznych wytycznych. To bardzo ważne. Pokazuje, że system nie tyle nic nie robił, ile często robił rzeczy formalnie poprawne, ale źle dopasowane do realnego świata dzieci. Państwo inwestowało w dostęp i infrastrukturę, tylko że szybki internet nie uczy rozpoznawania przemocy. Sprzęt nie buduje odporności psychicznej. Sam dostęp do technologii nie daje dojrzałości emocjonalnej. Gdy w 2020 roku wybuchła pandemia, nie powstało nic całkiem nowego. W pełnej skali ujawniło się raczej to, co przez lata narastało pod powierzchnią, a pandemia tylko brutalnie to przyspieszyła. Zamknięcie szkół i przeniesienie życia do sieci sprawiły, że ekran przestał być dodatkiem. Stał się miejscem codziennej nauki, budowania relacji, rozrywki i po prostu ucieczki od rzeczywistości. Jak podaje raport Nastolatki 3.0, polski nastolatek w 2020 roku spędzał przed ekranem komputera lub smartfona ponad 12 godzin dziennie, prawie 8 godzin na same lekcje zdalne oraz jeszcze 5 godzin w czasie wolnym. W tym samym czasie rosła skala najcięższych zagrożeń. Raport Dyżurnet za 2020 rok pokazywał, że mimo spadku liczby zgłoszeń dotyczących materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, liczba zidentyfikowanych incydentów wzrosła z 2295 do 2517, czyli o blisko 10%. Innymi słowy, mniej osób zgłaszało, ale analitycy i tak identyfikowali więcej realnych przypadków. To był wyraźny sygnał, że pandemia nie wyciszyła najciemniejszych zjawisk w sieci, tylko stworzyła warunki do ich dalszego rozlewania się. Równolegle pogarszała się kondycja psychiczna młodych ludzi i rosła skala krzywdzenia. W badaniu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z jesieni 2020 roku, obejmującym doświadczenia z okresu pierwszego zamknięcia szkół, ponad 27% nastolatków deklarowało, że od połowy marca do końca czerwca doświadczyło przynajmniej jednej formy krzywdzenia. 15% mówiło o przemocy ze strony rówieśników, prawie 11% o przemocy ze strony bliskich dorosłych, a ponad 10% o wykorzystaniu seksualnym, w większości bez kontaktu fizycznego. W wielu domach internet stał się jednocześnie szkołą, sceną porównań społecznych, kanałem presji i miejscem przemocy. Dorośli zachłysnęli się wygodą technologii szybciej, niż zrozumieli jej koszt. Dzieci dostały nie tylko dostęp do sieci, dostały dostęp do środowiska zaprojektowanego tak, by walczyć o ich uwagę. Środowiska, które szybciej niż rodzic, szkoła i wspólnota uczyło je reagować, porównywać się, odsłaniać, szukać akceptacji i znosić coraz większy poziom bodźców. Oddaliśmy im platformy, zanim zrozumieliśmy, że platformy nie są neutralne. Zachwycaliśmy się sprawnością dzieci, myląc ją z odpornością. Budowaliśmy dostęp, zanim zbudowaliśmy ochronę. To nie była jedna awaria, to był logiczny efekt świata, który uznał, że dostęp do technologii jest dobrem samym w sobie, nawet wtedy, gdy emocjonalna dojrzałość, relacje i system wsparcia nie nadążają za tempem zmian.